Cześć! Dzisiaj w Codewise Decoded na warsztat weźmiemy techniczno-procesowe aspekty współpracy z reklamowymi systemami Google i Facebooka. Jeśli rozważasz tego typu integrację w swoim projekcie, to posłuchaj uważnie. Google i Facebook są bezkonkurencyjni w kategorii reklam. Agencje reklamowe, działy marketingu czy mali przedsiębiorcy bardzo na nich polegają w kwestii promocji. Ludzie spędzają całe dnie na ustawianiu kampanii reklamowych, analizowaniu wyników i próbie wyciągnięcia wniosków z tego wszystkiego. Nie dziwi więc fakt, że pojawiła się potrzeba automatyzacji, integracji z systemami CRM czy tworzenia wnikliwych raportów w oparciu o to, co się dzieje w tych systemach. Dzięki takim usprawnieniom wystarczy na przykład przesyłać do Google czy Facebooka informacje o dokonywanych przez użytkowników zakupach, aby wymiernie poprawić wyniki kampanii reklamowych. Jak poprawnie wprowadzić taką integrację ze swoim serwisem? Na rynku znajdziemy gotowe rozwiązania dedykowane naszym dwóm wielkim graczom. Systemy analityczne lub automatyzujące współpracę z Google Ads czy Facebookiem mogą jednak być drogie. Może Was też kusić, żeby zrobić pewne rzeczy in-house, albo wręcz zbudować i sprzedać produkt z tej kategorii, bo co to za problem zawołać kilka endpointów po API, prawda? Musicie jednak coś wiedzieć, zanim zainwestujecie czas swój i swojego zespołu w taki projekt. Google i Facebook to olbrzymy, zarówno pod względem biznesu, technologii, jak i współpracy z innymi. Niesie to pewne konsekwencje przy wdrażaniu oraz utrzymywaniu takiej integracji. Najpierw trzeba uzyskać dostęp. Tu nie jest tak łatwo, że klient dostaje API key czy inny token, który wrzucamy w nagłówek jakiegoś zapytania i voilà, mamy dostęp do wszystkiego. Nasi giganci bardzo poważnie podchodzą do bezpieczeństwa swoich danych. Najpierw trzeba zarejestrować u nich swój serwis jako aplikację, wypełnić formularze z uzasadnieniem dostępu do danego typu danych oraz przejść proces weryfikacji przez zespół z tamtej strony. Czasem ktoś będzie też chciał się zalogować i zobaczyć, jak faktycznie działa nasze rozwiązanie. Podczas takiej weryfikacji może być na przykład sprawdzane, czy przyciski do logowania są zgodne z obowiązującymi standardami. Konieczne może się też okazać zademonstrowanie, do czego tak naprawdę wykorzystujemy udostępnione dane. Google wymaga, żeby zapewnić pewien minimalny zestaw funkcjonalności dla danego dostępu, a w Facebooku nie możemy na przykład poprosić o dostęp na przyszłość. Czyli jeżeli nie będziesz używać jakiejś funkcji przez pewien czas, to stracisz do niej dostęp. Każdy z tych kroków będzie się też wiązał z oczekiwaniem. Wszystko trzeba zrobić dokładnie i dobrze. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości, choćby literówka w nazwie Twojej firmy, wyprostowanie tego może zająć cenne miesiące. Sama implementacja integracji też nie jest typowa. Systemy Google'a i Facebooka są ogromne, przez to standardowe mechanizmy integracji i budowania zapytań mogłyby temu zadaniu nie podołać. Pewne obycie w ich poniekąd specyficznych API i SDK jest przydatne do efektywnego budowania systemu. Czasami też trzeba zajrzeć tym SDK pod maskę, żeby dobrze wkomponować je w swój system. Nie zapomnij też zarezerwować trochę czasu zespołu na regularne utrzymywanie danego rozwiązania. Facebook i Google nie czekają na nikogo i nie mogą sobie pozwolić na utrzymywanie starszych wersji API czy zapytań. Regularnie trzeba podbijać wersję używanego API. Tu przeważnie jest bezboleśnie, a kalendarz publikowany jest wyprzedzeniem. Ale nie zawsze jest tak łatwo i przewidywalnie. Z czasem sposób dostępu lub pozwolenie na dostęp do pewnych danych może się zmienić w sposób krokowy. Może być też tak, że akurat trafisz na serwer z nową wersją fragmentu systemu albo klienta, który należy do grupy testowej. Niektórzy klienci mogą też ustawiać swoje kampanie w odrobinę inny sposób niż reszta, a wtedy część Twoich zapytań zakończy się błędem. Izolacja problemu może być wtedy dość karkołomna, no bo u mnie działa. Wtedy trzeba zagłębić się w przepastną dokumentację, znaleźć zamiennik, a może nawet przejść proces weryfikacji pod nowy poziom dostępu. Ważne, dokładnie czytaj wszystkie maile od Google'a i Facebooka, nawet jeśli są w innym języku. W Codewise raz dostaliśmy informację o wyłączeniu ważnej opcji mailem po portugalsku. Nierzadko zdarza się, że wymagania naszych kochanych gigantów zmieniają się do tego stopnia, że konieczne jest ponowne przejście weryfikacji. No dobrze, trochę Cię pewnie nastraszyłem, ale ta historia ma happy end. Przez Google'a i Facebooka przepływają setki miliardów dolarów rocznie od praktycznie niewyczerpanej bazy klientów. Ci klienci mają dość spędzania dni na ręcznym ustalaniu wszystkiego i mozolnym przerzucaniu danych tam i z powrotem. Są gotowi zapłacić, żeby jednym przyciskiem wydawać mniej i sprzedawać więcej. Jeśli integracja Twojego produktu czy serwisu z Facebookiem lub Googlem istotnie ułatwiałaby im życie, to możesz być pewien, że jest to inwestycja, która Ci się zwróci. Tylko zanim się na to porwiesz, wróć do tego filmu i przypomnij sobie, z czym przyjdzie Ci się mierzyć. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Codewise Decoded.